Derek. Chodź. Sio, ej, sio. Ej! A mi zrobiłeś? W! A mi zrobiłeś? Nie, bo ty trzymasz aparat. Ale widzisz, jaki ty jesteś. Nie, Klaudia, myślałem o tobie, jak rzucisz aparat. Tata. Naprawdę. No dobrze, a cytrynę dodałeś? Nie dodałeś. Po co? Lepsza jest wchłanialność, jak dasz trochę, niby z witaminą C. Niech ci dupę urwie. I widzicie, jaki to jest. A ja myślałam, że ty psiaczką robisz. Ciężko. No tak. No. Ale widzicie, jak musiałam się doprosić? Jak musiałam mu zwrócić uwagę, a jak robię śniadanie, no to robię dla dwóch. Przecież ja jem je sam. No w większości tak. No i widzisz, przydałaby się witamina C. No bo to ma taki specyficzny smak. Nie gadaj! Jest niedziela, napisz do przyjaciela. Dzień dobry, witamy Was. W ten piękny, słoneczny dzionek, Oj, zaczyna który Wam się. za chwilę Ślicznie. pokażemy. Chociaż ja jak rano, z samego rana wstałam, ponieważ wiecie, że mamy nowe baranki i Klaudia zawsze ma taki radar i nasłuchuje, bo koło okna śpię i jak cokolwiek zabeczy, to już rano wstaje. Wyskoczyłam jak Filip z konopi, bo jakieś takie małe beknięcia słyszałam. Na szczęście nic się nie stało, nie wiem czy to przez sen matki, czy kto, ale nie... Czy może stary beknął? Nie, to odróżniłabym, wierz mi, odróżniłabym. Tak samo jak wiatry puścisz, to wiem, że to ty, a nie psy. Ale nie puszczam wiatrów. No tak, tylko pościel faluje, co nie? Nie wiem dlaczego. Ale tylko jak dla ciebie patrzę. No dobra, nie o to chodzi. Już się troszeczkę ocieplały, było zimno, ale już jest przyjemnie. Dobra, nie będziecie przecież oglądać jak piję. Ej,
Chodźcie, chodźcie. Idziemy, chodźcie. Tam Grażynka siedzi na nosku. Grażyna tu siedzi. Tu, dobrze, Thanos. Ciąkacze. Siedź, Grażyna. Nie wychodzi. Wyjdzie. Wyjdzie, Stawiamy, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie? wyjdzie. Już ją nosi. Już. No właśnie. Nie potrafi się zdecydować. No nie potrafi. Dobra, chodź, może być co kurkom damy papu, co? No, można dać kurkom papu. Wiecie co, tu 3/4 było zboża, po prostu dosypałem, dlatego większość jest namoczona porządnie przez noc. Także żeby nie było, albo za mało i dlatego musiałem zwiększyć dawkę, także tak. Dziewczyny czekają, bo dzisiaj zaburzyliśmy im trochę harmonogram, bo one zawsze pierwsze dostają. Tak. Ojciec mieszaj zupę, mieszaj, bo na głodnie tu. Oj. Koguty. Koguty. Dobra. Chociaż niedużo ich mamy, 3 tylko nam Nie, teraz. 4 jeszcze chyba. 4, a nie... Aha, tak. 4. 4, zgadza się. I mamy koło 40 wniosek, myśmy tak liczyli 45. Mieliśmy takie zdarzenie przykre, że nam znaleźliśmy 2 razy w kurniku przy gniazdach, czyli tam gdzie zniosą jajka, 2 zielononóżki. Wiecie, my mamy już nauczeni własnym przykładem, że jak coś się dzieje, trzeba reagować, bo przecież wiecie jakie mieliśmy problemy z mykoplazmą. Obserwujemy te kury i widzieliśmy, że nic się absolutnie dzieje i nagle jeden trup, za 10 dni mniej więcej druga kura leży i tak samo przy gniazdach obydwie. I zaczęliśmy to wszystko, wiecie, obserwować i nagle ja słyszę, tam wodę nalewam kurkom i nagle słyszę, wiecie, wielki wrzask. Już wiedziałem, że gąsior wlazł do kurnika i siedzi na kurze. Kogut zaraz zaczął mu pomagać, ja wlazłem i to gąsior zaduszał nam kury. Także my jesteśmy lekko zszokowani, on był 3 lata z nami prawie. I coś mu zaczęło bić. Powiem wam, że samce, nie lubię samców perliczek, bo nam zabijały małe kurczaczki. Teraz widzę, że samce gęsi tak samo potrafią zadusić kurę. I to nieraz widzieliśmy, ale wiecie, on podszczypywał, czy tam wiecie, usiadł na niej, ale nigdy, żeby ją zabić, a zabił aż 2. Także dzięki jego uprzejmości mamy zamrażalnik pełniejszy. Ale powiem wam, naprawdę jesteśmy lekko zszokowani, także jedna gęś została sama. Nie będziemy już trzymać samców, perliczek samców i gęsi samców, one będą pierwsze szły, że tak powiem, no my hodujemy dla mięsa, także no po prostu będziemy sobie zostawiać perliczki.
Próbujemy ratować trawę. Zobaczcie, tutaj no troszkę odrasta na tym polu, Nie ma szans. ale z kurami, wiecie, no nie ma szans niestety. Nie wygracie. Nie wygracie, z kurami nie wygracie. Dlatego też zachęcamy osoby, które właśnie tak trochę chcą podążać tym stylem życia, że no myślcie, czy warto sprzedawać, aby, znaczy mieć nadmiar i sprzedawać, czy tam, nie wiem, rozdawać jajeczka, czy lepiej mieć kurek mniej, łatwiej się prowadzi, jest mniejsza ilość możliwych patogenów, nie niszczą tak wszystkiego, tutaj zawsze coś za coś. No my teraz myślę, że mamy tak troszeczkę za dużo kurek w tym momencie. Zawsze jak jest za dużo, lody sobie optymalne No zrobimy. właśnie, dzisiaj będą lody. Czy kogiel-mogiel. No. I to schodzi. No jajek właściwie to każda ilość zejdzie, co? U nas tak. No na śniadanie nam idzie od 10 do 15 minimalnie. Więc sobie pomyślcie, ile to jest dziennie, znaczy w tygodniu, ile to jest jajek. I mówimy tylko o śniadaniu. Faktycznie, no. Tak, A o dobra, żadnym innym posiłku, czy powiedzmy 15 Posiłku, no. jajek dziennie razy 450 do 500 jajek co najmniej jemy Aż tyle? w Jej. miesiącu. Rany. Ale sobie uzmysłowiliśmy właśnie, ile my jajc jemy. Jajca. Niesamowite. Żółtek, tak. bo to wiecie, no białka to już tak, nie białek tyle nie. A ja teraz wam pokażę króliczki, takie śmieszne. One są, jedne z takich no naprawdę dziwolągów nam wyszły. Jaszczurka była w sianie. Żartujesz? To malutka, zwinka ona się chyba nazywa. To proszę. Widzicie, no akurat nie w tej klatce, co teraz Marcin karmi, tutaj w następnej, daliśmy kafle, znaczy pod kafle daliśmy płytki. O, tutaj, o tej zaraz Marcin przejdzie. Marcin, ja może poproszę go, żeby do tej tutaj naprzeciwko podszedł, ponieważ no niestety króliczyca, która była mama, pokazała maluchom, jak się je, czyli się kopie ogólnie w tych kaflach. Ale śmieszne. One są pokrawia po tym To samcu jest- z hodowli. Tak, Popatrz, on że- był jakiś, to był francuski samiec, tak? Popatrzcie. Strasznie długie uszy ma i takie szczurkowate. Duże, i zobaczcie, szare łapki, Tak. zauważasz, szare łóżka Tak, i takie są szczurkowate. No takie dziwne, co nie? Naprawdę widać po nim. Widać to ewidentnie po nim, bo to jeszcze jest z naszej mamy samiczki, Czyli która Klaudia, też troszeczkę jak termon. troszeczkę tak, inna genetyka Inna już. genetyka, ale to są dobre, to jest właśnie taka mięsna genetyka. No zobaczymy, co nam wyjdzie. Uważaj, żeby nie uciekły. O, no jeszcze wracając do tematu, kurki na dole czyszczą. To co one, że tak powiem, bo szukałem najlepszych smakołyków, chociaż wszystko jest to samo w tym korytku. No nie, no są tam różne ziarna. No to nie, to co najlepsze wyjedzą, a później kury tutaj resztki zjadają. No bo... Ono już z daleka, jak nie widzą, to już dyla dają. No tak mamy, no niestety gąsek z bliska nie zobaczycie. Tak, a w tym aparacie nie No mamy... nie mamy zooma, przydałby się tutaj zoom, ale no niestety. Oj, oj, oj! Ale się zadziało. Trzeba dać im znać, że idziesz, wiesz? No, A ja jestem cichy jak ninja. Skradam się niepostrzeżenie, atakuję z lotem błyskawicy. tak. Najpierw obetram nosa, Gila wytrzesz. gila bitrem. Dobra, chodź, bo jeszcze tamte króliki trzeba traktorek przestawić. Zobacz, jaka tutaj trawa jest, co?
Tutaj jest rewelacyjna ta trawa. Tak wysoka, a jaka różnica jak po tym przejeździe. No, bo tamto to już jest całkiem rozwalone. No. Wiem. Już. No, widzisz jak nawet klatka poszła do góry? No. One jak na poduszce teraz są. Tak trawa wysoka. Naprawdę dużo. Widzisz, do góry stoją. Ale patrz, widzisz, nawet też nie są w stanie do końca zjeść. No ale one nasikane już później mają. No. To też z drugiej strony. Poczekaj, siano to one widzę mają. No ale masz ze sobą. Czekaj. Ale mają tego. No zamykaj teraz. Ja tego przetargam. Dobra, to ja to zamykam już. No. Everyone needs a shoulder to cry on. Everyone needs a helping hand. Everyone needs someone to rely on. Yes, everyone needs a friend. So let's come together, celebrate each other, stand united as one. We lift our hands up and pray, lay all our love before Him with all of our faith. He is the change within us, there is a light, let Him lead the way. Lift our hands up and pray today. Oh, pray. Everyone needs somebody to lean on. Everyone needs someone who cares. If we come together as one, help each other get stronger. We are bound in the name of the Lord. So let's come together, celebrate each other, stand united as one. We lift our hands up and pray, lay all our love before Him with all of our faith. He is the change within us, there is a light, let Him lead the way. Lift our hands up and pray today. Oh, pray. Oh, pray. Oh, pray. Oh, pray. So let's come together. Yeah, let's come together. We lift our hands up and pray, lay all our love before Him with all of our faith. He is the change within us, there is a light, let Him lead the way. Lift our hands up and pray today. Oh, pray. Oh,
Słuchajcie, tam taki a propos komentarzy pod zeszłym filmem, wiadomo, taki temat poruszyliśmy. Jedna osoba mówiła, że tam ktoś pracuje na farmie, jej znajomy i wcale nie podają żadnych zastrzyków. No oczywiście, bo to może ja ogólniam. Zawsze bierzcie pod uwagę, że jak ja wydaję my wydajemy jakąś opinię, to przecież no to jest oczywiste, że ona się nie dotyczy wszystkich. Tych, co się nie dotyczy, oni wiedzą i spoko. Tych, co dotyczy, to dotyczy. I ale są różne sposoby hodowania. My wiemy na 100%, że się zastrzyki daje, czy to hormonalne, czy to antybiotyki, to nie wiemy. Pamiętasz, byliśmy kiedyś z Marcinem, jeździliśmy właśnie po wioskach, bo nie wiem, czy za zbożem, czy za sianem, już nie pamiętam, to było na samym początku. I właśnie chłopak mówi, że ma znajomego, który w tej samej wiosce mieszka i pracuje przy właśnie fermie, to się nazywa Świń. Tak, myśmy z nim nie w Polsce, w Niemczech. Myśmy razem ich spotkali, razem rozmawialiśmy. Tak. I właśnie nam opowiadał, na jakiej zasadzie to jest, że te świnie są codziennie niemalże ważone, codziennie szprycowane, codziennie musi być sprawdzony przyrost masy ich. Ta, co nie spełnia przez jakiś czas przyrostów, idzie jako odpad, rozumiecie? My nie mówimy, że każdy gospodarz was struje. Problem jest, ale to ta osoba to samo napisała i jakby ona to rozumie. Ona to rozumie, że jeśli idziemy w masę, a masa jest potrzebna, bo nas jest dużo ludzi, wszyscy chcemy jeść, więc musi być, wiecie, ktoś produkować coś masowo, bo widzicie, jak to u nas wygląda, nie jesteśmy w stanie. My pracując jak wariaty, praktycznie sami siebie wyżywiamy. To, co tam nam zostaje, to są jakieś śmieszne ilości. Więc teraz, gdyby świat miał być zdrowy, idealny i wszystko super, no to na dobrą metę wszyscy byśmy musieli koniecznie mieszkać na wsi, być młodzi, bo to trzeba mieć siłę, albo stosunkowo młodzi, żeby mieć siłę, żeby to obrobić. A kto by starszych karmił? I wiecie, no ktoś musi masówkę robić. I teraz idąc dalej tym tokiem myślenia. Masówka jest potrzebna, żeby utrzymać ludzi, ale niestety jak się robi masę, spada jakość. Nie można utrzymać masy. Ja nie znam sposobu, jakby można było zrobić na wielką skalę i jednocześnie, mówimy taką korporacyjną, naprawdę wielkopowierzchniową skalę, i jednocześnie utrzymać jakość na przykład takich gospodarstw malutkich, jak my to robimy. Nie wiem, jakby to można było zrobić. Ja tutaj bawię się trochę aparatem, bo wiecie co, słońce zaszło i po prostu rozświetlam, żeby cokolwiek, żebyście widzieli. No bo my i zaraz znowuż. Za chwilę znowuż będzie. No to ja tak będę tańczyła w to i z powrotem. Także no słuchajcie, no świat jest skonstruowany jak jest skonstruowany. Pewne rzeczy po prostu się nie da. Tak samo jak na przykład mówimy o modyfikacjach genetycznych. Zmienia się jakoś zmienia się nasze potrzeby w stosunku do zwierzęcia, co od niego chcemy. Chcemy na przykład bardziej soczyste, bardziej słodkie, mniej pestek w jakichś tam roślinkach. Winogron, właśnie o to chodzi. No więc słuchajcie, no wszystko jest modyfikowane. A za modyfikacją, bo nie można czegoś zabrać i dostać tylko, wiecie, mieć same benefity. No coś w takim razie ginie. Na przykład za słodkość ginie smak. Na przykład. Nie? Za szybkość przyrostu ginie smak. I nie wiem, za kurę, która znosi codziennie jajko, giną właściwości tego jajka i skład na przykład. No to jest ten złoty środek. Znaczy my próbujemy znaleźć złoty środek. My wam tylko jakby pokazujemy, że my to widzimy i że nam się to nie podoba. Nie podoba nam się masa. Nie podoba nam się styl prowadzenia tych gospodarstw wielkich. Natomiast czy bez nich można dać radę? Chyba nie. No i to jest wszystko. A jeszcze tutaj może ja zboczę z tematu, bo zacząłeś o masie i przyszła Azja. Tutaj mały apel z mojej strony do wszystkich właścicieli, którzy wzięli od nas pieski. Uważajcie, jak karmicie. Nie przekarmiajcie. Jeżeli stosujecie dalej karmę, którą wam poleciliśmy z firmy Biofit, tam macie z tyłu napisane gramaturę, ile pieskom w odpowiednim miesiącu powinniśmy dawać. I raczej mniej niż więcej. Poczekajcie, słonko idzie, więc znowuż zmienię przysłonę.
Jest to ważne, żeby w tym pierwszym roku zwierzaka nie przekarmiać, bo to pójdzie na stawy. To są bardzo duże zwierzęta, pamiętajcie, one zobaczycie, zresztą my już wiemy, to wszyscy nam mówią, że one mają bardzo duże siłę, biegają, jakby są aktywne i to wszystko wpływa na stawy, żebyście później się nie zdziwili, że minie ileś lat i będziecie mieli kulenicego psa. Tak, także dobrej jako nie przyjmujemy. No, czym karmicie, tym jesteście. To się nas też tyczy jakby tak. ludzi. Pamiętajcie, nie żałujcie ja nie mówimy, że musi być Biofit, są inne dobre marki, sprawdzajcie składy. Natomiast dobrej jakości jedzenie, bo teraz zaoszczędzicie, a później będzie płacz u weterynarza. Dokładnie. My Tanoskowi, zobaczcie, przecież to jest już dorosły pies. On ma ponad 2 lata. My dajemy mu gdzieś tak z 700-800 gram chrupek, jeżeli mówimy tylko o chrupkach na dzień. I nic więcej. Raz dziennie. Naprawdę, raz dziennie. Ja rozumiem, że my wszyscy kochamy te nasze pieski. Ja tylko czapkę założę. Jak to nie dać, jak on tam, wiecie... Tak, one też tutaj przy stole są, jak my jemy śniadanko i patrzą tymi oczkami takimi, o mamo, daj coś. No serce się kraje, ale no... To jest dla zdrowia. To nie jest dobre ani zwyczaj karmienia psa przy stole, ani generalnie dokarmiania go. To jest tak, jak wiecie, jak z dziećmi. No, jak o swojej wnuczce, czy tam córeczce, czy synkowi odmówisz następnego loda. A później dziecko 10-letnie wygląda tak. A później rodzic, Boże, jaka ty chorutka jesteś, cukrzycę masz, no tam jakieś masz problemy zdrowotne. No słuchajcie, kuźwa, to jest właśnie konsekwencja naszych postępowań. I to my tu musimy okazać się twardością. Tak, i świadomością, że nie tak się zdobywa serce. Tak, psy też mogą mieć cukrzycę, wiadomo. Więc naprawdę zwróćcie uwagę, jak karmicie te swoje pieski, żeby no po prostu, no tak jak żeby mówimy, nie było. My też przeginamy. Ale my ciągle macamy. No pewnie, no na przykład teraz Azja jest na diecie. Ale tak, jest na diecie, wiecie dlaczego? Bo po tych szczeniaczkach znowuż była taka. Tak. No to zaczęliśmy jej troszeczkę zwiększać, to żeby się no po prostu później dostała kogucika, drugiego, myśmy mieli uboje, dostała tam rzeczy po uboju, a ona wszystko wyrywa Thanosowi i nagle momentalnie skoczyła jej waga i teraz jest na diecie, czyli wiecie, nie zapuścić psa. Tak, nie zapuścić, żeby już sprawdzamy, macamy. Efekt jojo. Nie no, już teraz będziemy trzymać dziewczynę. My uciekamy. I spokoju ducha, nie dajcie się wkręcać. Ja wiem, że jak ja mówię, to tak wiecie, takie dołujące jest i ale pamiętajcie, że ja bym chciał to zawsze podkreślić, że ja tak mówię i to wygląda jak dołujące. To nie jest dołujące, bo ja ciągle mam w perspektywie to, co ja mam w perspektywie. Dajmy sobie spokój, no dobra, jest jak jest, świadomość, lecimy, rozwijamy się, my wiemy, to tak już świat jest skonstruowany, nie my pierwsi, nie ostatni, żyjemy w takiej epoce. Idziemy się uśmiechem i czytajcie komentarze, tak. To naprawdę zachęcamy, wbrew pozorom, no wielu z was wie, bardzo mądrze pisze, to nas czasami się nawet nie chce już odpowiadać, żeby tam coś nie popsuć w całej wypowiedzi, jakby jest nas więcej, ale zawsze ludzi jakby tak idących pod prąd i tak szukających tej swojej prawdy i tej swojej jakby, ja wiem, tego swojego życia takiego innego, gdzieś obok tego, co nam się każe, tacy niepokornych ludzi, jest mniej i będzie mniej. Bo nami się źle kieruje i jakby cały system nie jest ustawiony od wczesnej edukacji, nie jest ustawiony, żeby dać nam myśleć i rozwijać właśnie samoświadomość i podejmowania decyzji, bo tacy ludzie są po prostu niewygodni. No niewygodni i będziemy zawsze w takiej mniejszości i zajebiście. No, już jesteśmy inni i w mniejszości. To jest dobrze. Nie? Dobrze być w mniejszości. Będzie małe pi. Marcin użył niewłaściwego słowa, które YouTube na pewno nie lubi. To musisz sobie mieć tutaj na baczności. A jakie? Aha, no widzisz, zagalopowałeś się. To jest ładny wyraz. No nie. Jakże głowa do góry. Głowa do góry. To nie będzie trwało wiecznie. Żebyście nie myśleli, że my ją tam zamknęliśmy, ona sobie weszła. Bella wzięła, weszła, stwierdziła, że to jest jej apartament na dzisiaj. Co ty tam, kochana, robisz? Tutaj Bella, wariatka, a tutaj Kuleczka. Widzieliście już ją wcześniej, jak ona szalała na tej górce. To dzisiaj to samo. No co, kochana? No co, Kuleczka? O tak, Piłeczka, twoja córuchna. Widać, że ten sam charakter, ta sama krew.
Bela, a ty tam za karę się uziemiłaś? No co, rybciu? Bella z Martą są już teraz spokojniutkie, bo już naprawdę to kilka dni je dzieli od porodu, od wykotów, co nie? Jakoś ty spokojna. Marta, ty tak samo. Saw you paint a picture of a face, face that wasn't even close to mine. I know I shouldn't be in love, but it's so hard to move on. You haven't changed, you stayed the same. But if you did, I'd still love you anyway. I'd give you the world like I promised I would, even though you wouldn't do the same. I'd give you the world like I promised I would, even though you wouldn't do the same. Had this conversation more than 10 times. After 9 I still wish you were mine. Haven't ate in 7 days, 'cause I've been up till 6 a.m. Wrote 5 songs all just for